Dzisiaj zrobimy tradycyjną galaretkę drobiową, tak jak robiło się kiedyś, bez żelatyny, tylko na łapkach drobiowych. Coś mnie naszło, mam smaka na galaretkę drobiową. I wiecie co, nawet nie wiedziałam, że nie mam jej jeszcze na moim kanale, ani na blogu. Mam z Ozorków, ale drobiowej nie nagrałam. Myślałam, że już jest, no ale nic, nadrabiamy. Oczywiście zrobimy ją taką konkretną, z dużą ilością kolagenu, na łapkach kurzych. Mam tu 2 kg, więc sporo, ale one nie są drogie, więc ich nie żałuję. 2 kg łapek kurzych lądują do garnka. Ważne, żeby były oczyszczone, nie miały żółtej takiej skórki, błonki. One są naprawdę ładne, więc ja tutaj nic nie muszę czyścić. Do tego dokupiłam sobie tak około 700 kg ćwiartek z kurczaka. To są 4 takie spore ćwiartki. No i mamy prawie cały garnek. Teraz muszę dolać jeszcze wodę, zimną wodę. Wlałam około 3,5 litra. Dodam sobie jeszcze przyprawy. Dodam liście laurowe. Mam swoje suszone. Dodam ze 2 liście laurowe. Dodam ziele angielskie. Kilka kulek, ze 3. Będzie ok. Dodam również kolorowy pieprz. Całkiem sporo. Dodam również sól. Na razie dam tak płaską łyżeczkę, żeby trochę sól też weszła w mięso. Później będę doprawiać już na końcu. I na razie stawiam sobie na gaz. Warzywa, jeszcze kawałek selera dziś wezmę, obiorę i dodam, ale dopiero gdzieś po godzinie, półtorej gotowania. Dopiero wtedy, żeby mi się całkiem nie rozpadły, a żebym mogła odszumować mięso i galaretkę. Tak więc gotujemy na średnim ogniu, nie za dużym, tak żeby pomału sobie dochodziło. Będę gotować około 3,5 do 4 godzin. W międzyczasie obiorę sobie warzywa, taką tradycyjną włoszczyznę. I jak mi się zagotuje, to właśnie będę łyżką taką cedzakową zdejmować szumowinę. W połowie gotowania dodaję sobie warzywa. Mam przypieczoną 1 cebulę, mam 2 marchewki, całego pora, 2 pietruszki i kawałek selera. I gotuję tak z warzywami jeszcze dalej. Pod sam koniec gotowania, około 20 minut przed końcem gotowania, dodam sobie jeszcze około 2-3 ząbków czosnku. I z czosnkiem jeszcze pogotuję dosłownie te 15-20 minut. Doprawię sobie teraz również jeszcze świeżo mielonym pieprzem i jeszcze odrobiną soli. Oczywiście będę jeszcze na końcu wszystko próbować i doprawiać. Po wyłączeniu zostawiam jeszcze moją galaretkę na około godzinę, niech sobie dojdzie. I po tym czasie, jak już nie będzie aż tak mocno gorące, to mogę robić dalej. Wyjmuję sobie marchewkę, bo będę ją używać i udka z kurczaka, bo je też będę używać do galaretki. Całą resztę wyjmuję osobno do osobnej miski. Nie będziemy już jej potrzebować. Potrzebujemy sam wywar. Mój pies się na pewno bardzo dzisiaj ucieszy. Jak mamy już przecedzony wywar, możecie jeszcze spróbować i doprawić go porządnie, żeby nie był mdły. U mnie oczywiście jeszcze dużo pieprzu i soli i dodaję jeszcze granulowany czosnek, bo bardzo lubię jego smak. Całkiem sporo. Jeszcze trochę pieprzu. I gotowe. Ja swojej galaretki nie klaruję. Zostawiam taką, bo mi nie przeszkadza. Możecie oczywiście sklarować, jeśli chcecie, białkiem. Pokazuję to w przypadku galaretki rybnej, jak to można zrobić.
Teraz muszę obrać mięso od kości. Zostawiamy same kawałki mięsa. Skórę i kości zabieram, bo nie lubię w galaretce. Marchewki kroję sobie drobniej. Będę dodawać do każdego pojemniczka z galaretką. Możecie dodać również ugotowane na twardo jajko. Tak robię najczęściej na Wielkanoc. I na przykład odrobinę groszku, żeby było bardziej kolorowo. Ja jednak teraz robię samą marchewką, bo taką lubię najbardziej. Na dno słoiczków układam właśnie po odrobinie marchewki i mięso, tak do połowy słoiczka. Galaretka sobie odczekała. Zabiorę z niej jeszcze sporo tłuszczu, bo jest go naprawdę sporo. I właśnie zrobię go w ten sposób. Ręcznik papierowy przykładam tylko do powierzchni, nie zanurzam w wywarze. Zobaczcie, ile tłuszczu ściągam. I tak robię kilkukrotnie. Mój wywar jest ledwo co ciepły. Przykładam i zabieram. Zobaczcie. W ten sposób zrobiłam chyba 4 czy 5 razy. Zebrałam większość tłuszczu z wierzchu. Bo akurat nie lubię go w galaretce. I gotowym wywarem zalewamy nasze mięso. Mam zrobione kilka słoików, właśnie takich prostych, które można później bez problemu wyjąć na półmisek. Robię sobie również do plastikowych pojemniczków, takich zamykanych i one są fajne później do przenoszenia gdzieś lub przechowywania po prostu. Wszystkie pojemniczki zalewam właśnie wywarem i jak wystygnie, stawiam do lodówki. Najlepiej na kilka godzin, aż całkiem stężeje. Ja zazwyczaj zostawiam na noc. Zrobiona galaretka. Stała całą noc w lodówce. Jest sztywna bardzo. Można ją kroić nożem bez dodatku żelatyny. Tłuszczyku jeszcze trochę zostało, bo resztę zabraliśmy ręcznikiem papierowym, ale trochę jeszcze gdzieś tam jest, ale już niewiele. Jak widzieliście, ja robię sobie trochę w takie pojemniczki, żeby można było je przenosić lub przechowywać. A niektóre czasami robię w takich słoiczkach, które bez problemu się potem wyjmie na przykład na półmisek i fajnie wyglądają. Dałam sobie marchewkę na górę, możecie dać groszek zielony, też fajnie będzie wyglądało. Ja jednak w galaretce groszku akurat nie lubię. Zobaczcie, jak macie prosty słoiczek, bez problemu wyjdzie galaretka. I gotowe.